Kochane dzieci, dziś przeczytam wam bajkę pod tytułem Dla Piotrusiów i dla Piotrów. Najpierw Piotruś nic nie umiał, bo był mały. Spał i jadł. Potem uczył się codziennie chodzić, mówić, śmiać się, śpiewać. I tak szybko zaczął rosnąć, że wciąż miał za krótkie spodnie. Jak już umiał pisać, czytać, dobrze liczyć aż do 100, wtedy zrobił samodzielnie 2 półeczki z jednej deski. I polubił Piotruś drewno. Wkrótce mógł zwyczajny patyk zmienić w wieszak lub fujarkę. Stary pieniek zaczarował w ul brzęczący, pełen miodu. Strugał ptaszki, łyżki, skrzynie. Szybko mijał rok za rokiem. Urósł Piotruś. Miał już wąsy. A co robił? Zwykłe meble. Ławy, krzesła, stoły, szafy. Był stolarzem, bardzo młodym. Ale minął rok, 1,5. Młody Piotruś był już starszy. Po 2 latach został majstrem. Robił sprzęty nadzwyczajne. Ławy, krzesła i stołeczki takie, że aż proszę siadać. Wszyscy majstra podziwiali. Praca idzie mu jak z płatka, nieraz chwalił go ogrodnik. Jak po maśle, mówił mleczarz. A strażacy powtarzali, praca pali mu się w rękach. Złote ręce ma nasz Piotruś, myślał pszczelarz, ale milczał. Tylko sąsiad, Ksobek Stosił, bardzo głośno drwił z Piotrusia. Ciężka praca lubi głupich, spójrz w lusterko, schniesz jak wiórek. Zamiast mebli zmajstruj procę, to w księżycu dziurę zrobię. A mnie po co dziura w całym? Piotruś machnął na to ręką, strug w niej trzymał, więc jak machnął, to wygładził 4 deski. Tak pracował majster Piotruś jeszcze rok i 2 miesiące. Aż pewnego dnia o zmroku stało się coś niezwykłego. Stolarz Piotruś znalazł deskę. Najpiękniejszą z wszystkich desek. Miała kolor miodu, złota i pachniała młodym lasem. Majster ją pogłaskał dłonią. Wtedy deska zaśpiewała. Zrób ze mnie dzisiaj fotel błyszczący miodem, złotem. Odpoczną w nim po trudzie uczciwi, dzielni ludzie. Potem strugi, piły, młotki zatańczyły przy robocie. Nie minęło pół godziny, a już fotel był gotowy. Przyszła babcia do Piotrusia z pierogami na kolację. Siadaj, babciu, w tym fotelu. Babcia siadła i od razu sił nabrała, podskoczyła. Potem mleczarz siadł wygodnie. Co wymyślił? Pierwsze lody, takie lody do lizania, czyli mróz ukryty w mleku. Strażak dłużej odpoczywał, bo zamyślił się głęboko. Co tu zrobić, żeby woda sama biegła do pożaru? Żeby jej nie wozić w beczce, nie wyciągać jej ze studni? Wiem, zawołał. Zrobię z płótna długi rękaw. Mam sikawkę. Przy fotelu stanął pszczelarz, lecz nie zdążył nawet przysiąść. Ksobek Stosił go odepchnął, chociaż przybiegł nieproszony. Zjadł pierogi do ostatka. 90, szepnął chłopiec. Ksobek Stosił krzyknął. Mało! I zażądał jeszcze więcej. Ciasta, wiśni, litr śmietany. Siadł w fotelu i nie wstawał. Nadął się jak wielka bania. Rozkazywał i wymagał. Wciąż mu czegoś brakowało. Wszyscy mu ustępowali, bo wierzyli w taką groźbę. Jak raz tupnę jedną nogą, to 2 dziury zrobią w ziemi. Piotrek, strugaj drugi fotel, bo chcę meble mieć do pary. Wrzasnął Ksobek do stolarza. Majster jakby go nie słyszał. Wolał słuchać szeptu chłopca. Obliczyłem, że skończyłeś 4 razy 100 miesięcy, a do tego 3 tygodnie, 4 dni
i 7 godzin. Godzin stale ci przybywa. Mnie się zdaje, nasz Piotrusiu, że już jesteś dużym Piotrem. A jak jesteś całkiem duży, chyba mógłbyś Ksopka kopnąć. Piotruś był już dużym Piotrem, więc nie kopnął. Zrobił mądrzej. Tak powiedział do Stosiła. Dosyć tego, zejdź z fotela. Jak w nim siedzą dobrzy ludzie, to pożytek jest dla wszystkich. A nie roba głupca Ksopka trzeba zrzucić z tego miejsca. Mądrze mówisz, każdy przyznał. Fotel aż z radości skoczył, tak jak dzieci, gdy się cieszą. Ksobek zleciał, fiknął kozła i nie zrobił dziury w ziemi. Uciekł, choć go nikt nie gonił. Znów w fotelu siadła babcia. Wymyśliła pierwszy kisiel z owocami, ze śmietanką, taką białą, jak bez w maju. Poszła kisiel ugotować. Złoty fotel stoi pusty. Gdybyś ty w nim teraz usiadł, co by było? Sam to wymyśl.